Ignacy Łukasiewicz pochodził ze skromnej rodziny. Przyszedł na świat 8 marca 1822 roku w Zadusznikach, wsi w Polsce położonej w województwie podkarpackim. Jemu współcześni określali to miejsce mianem głębokiej prowincji. Chociaż o przodkach przyszłego wynalazcy nie wiadomo zbyt wiele, określenie posesora, figurujące w metryce urodzenia Ignacego, wskazuje na to, że jego ojciec posiadał majątek ziemski. Nie był on jednak wielki i nie pozwalał na beztroskie życie. Atmosfera domu rodzinnego była serdeczna, ale i bardzo skromna. Dom prowadzony był oszczędnie, a rodzice Łukasiewicza borykali się z wieloma problemami, na czele z faktem, że za życia wynalazcy jego dworek dwukrotnie zajął pożar. W roku 1830 Łukasiewiczowie odsprzedali rodzinny majątek i przenieśli się do Rzeszowa, gdzie podupadający na zdrowiu ojciec Ignacego mógł liczyć na pomoc lekarza. Rodzina Łukasiewiczów dość wcześnie przeprowadziła się z Zadusznik do Rzeszowa, tam kupując kamienicę. Przeprowadzka do tego dużego wówczas miasta była spowodowana po pierwsze chorobą ojca Ignacego, a po drugie chęcią kształcenia zarówno młodego Ignacego, jak i jego brata Franciszka. Obydwaj bracia rozpoczęli naukę w gimnazjum ojców Pijarów w Rzeszowie, ale niestety Ignacemu tej nauki nie udało się ukończyć. W 1832 roku po zdaniu egzaminu publicznego został przyjęty do gimnazjum ojców Pijarów w Rzeszowie i zamieszkał razem z bratem na stacji. Od początku widać było, że nauka przychodzi mu z niezwykłą łatwością. Swojego starszego brata Franciszka przebijał w praktycznie każdej dziedzinie. Łukasiewiczów nie było jednak stać na finansowanie edukacji obu braci. Dlatego po ukończeniu 4. klasy u Pijarów Ignacy jako młodszy z braci musiał znaleźć sobie zawód i zacząć zarabiać. Zdaniem badaczy studiujących życie wynalazcy, oprócz konieczności życiowej, przyczyną tej decyzji mogły być również zainteresowania naukami przyrodniczymi młodego Ignacego. Chłopak faktycznie nie mógł doczekać się praktyki w zawodzie i nie sprzeciwiał się woli rodziny. Jak jeden z najwybitniejszych wynalazców, którymi może się pochwalić nasz kraj, sprawdził się na swoim pierwszym stażu? Opinia wydana przez pracodawcę określa go jako człowieka czynnego i porządnego, a przy tym przywiązanego do domu rodzinnego. Po 4 latach naprawdę ciężkiej pracy 18-letni wówczas Łukasiewicz przystąpił do egzaminu tyrocynalnego. Wymagania egzaminacyjne obejmowały bezbłędną znajomość receptur, sposobów analizy chemicznej, chemii farmaceutycznej oraz analizy chemicznej. Po zdaniu egzaminu przed gremium aptekarskim powrócił na kilkanaście miesięcy do swojego pierwszego miejsca pracy, a następnie przeniósł się do Rzeszowa, gdzie zaproponowano mu lepiej płatną posadę. Jak w biografii poświęconej życiu wynalazcy pisał Włodzimierz Bonusiak, niewiele wiadomo na temat tego, co w tym okresie działo się z Łukasiewiczem. Wiadomo, że dużo czytał, że rozwijał się zawodowo i dobrze zarabiał. Na ten okres w życiu naukowca przypada jednak jedno bardzo istotne wydarzenie. Jako przedstawiciel podkarpackiej inteligencji w 1845 roku Ignacy Łukasiewicz nawiązał kontakt z Edwardem Dębowskim i później dołączył do akcji powstańczej. Jak donoszą źródła historyczne, na jesieni został zaprzysiężony z ramienia Towarzystwa Demokratycznego Polskiego dla rejonu Rzeszowa na jednego z 31 agentów działających na terenie Galicji. Ignacy bardzo mocno zaangażował się w działalność patriotyczną. Szczególnie na sile przybrało to podczas jego pracy w aptece. Z jednej strony apteka bardzo pomagała mu w tej działalności konspiracyjnej, bo wiadomo, że do apteki przychodziło wielu ludzi i dzięki temu Ignacy mógł w doskonały sposób, niemal w doskonały sposób korespondować z licznymi ziemianami. Stworzona przez bohatera naszego filmu Siatka Powstańcza w krótkim czasie zaczęła działać bardzo sprawnie i miała być filarem dla powstania zbrojnego na całym Podkarpaciu. Dla nikogo znającego jednak historię naszego kraju nie będzie zaskoczeniem, że rozpoczęty w lutym 1846 roku zryw wyzwoleńczy, który do historii przejdzie jako Powstanie Krakowskie, zakończył się fiaskiem. I to błyskawicznym. Zaborca tak sprawnie poradził sobie z działaczami konspiracji, że zaplanowane w Rzeszowie zrywy, mające być odpowiedzią na wydarzenia w Krakowie, w ogóle się nie odbyły.
Chociaż pierwsza fala rozliczeń ze spiskowcami nie przyniosła ani wyroków, ani nawet poważnych dowodów obciążających Łukasiewicza, nasz bohater wraz z innymi spiskowcami został aresztowany i osadzony w rzeszowskim areszcie. Po pewnym czasie w ręce władz wpadła jednak korespondencja obciążająca go na tyle, że został przeniesiony do Lwowa i osadzony w więzieniu. Jeszcze w tym samym roku wyszedł co prawda na wolność, ale narzucono na niego obowiązek stałego zamieszkania we Lwowie i meldowania się w sądzie w razie wezwania. Dodatkowo nasz spiskowiec dostał nadzór policyjny. Zdaniem zdecydowanej większości badaczy od tego momentu Łukasiewicza w całości pochłonęła nauka i nie angażował się w działalność wyzwoleńczą. A jeśli to robił, to na tyle dyskretnie, że nie pozostawił po sobie żadnych śladów ani dla zaborców, ani dla osób próbujących odtworzyć jego losy. W życiu naukowca zaczął się nowy rozdział. Rozdział, który miał doprowadzić go do wielkich odkryć. Kiedy jego sytuacja materialna nieco się ustabilizowała, a nadzór policyjny wybił z głowy ryzykowanie życia w działalności wyzwoleńczej, Łukasiewicz skupił się na rozwoju naukowym. Swoje zdolności i wiedzę zdobywaną przez lata praktyki w farmacji chciał rozwijać na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak wydany przez zaborcę nakaz pozostawania we Lwowie skutecznie blokował marzenie Ignacego. Po kilku miesiącach przyszły wynalazca znalazł jednak sposób na to, aby obejść wydany w 1848 roku wyrok. Jak to zrobił? Podjął pracę w aptece pod Złotą Gwiazdą, której właścicielem był Piotr Mikolasz. To właśnie dzięki jego wstawiennictwu dostał zgodę na opuszczenie miasta i rozpoczęcie studiów w Krakowie. Tam rozpoczął trwającą programowo 2 lata naukę farmacji. Pierwszy rok studiów Łukasiewicz zaliczył uzyskując oceny bardzo dobre. W ciągu 2 pierwszych semestrów zaliczył prawie wszystkie egzaminy przewidziane na 2 lata i licząc na przychylność władz uczelni zwrócił się z prośbą o zezwolenie na zdawanie w drodze wyjątku egzaminu magisterskiego po roku studiów. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego nie zgodziły się jednak na prośbę Łukasiewicza, a on niedługo później przeniósł się do Wiednia, gdzie kontynuował naukę. 30 lipca 1852 roku ukończył studia z ogólną oceną dobrą i stał się farmaceutą kompletnym, z ponad 10-letnim doświadczeniem w zawodzie i wykształceniem zdobytym na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie. Zarówno jeśli chodzi o karierę naukową, jak i o rozwój w branży, w tamtym momencie wszystkie znaki na niebie i ziemi zapowiadały sukces polskiego wynalazcy. Ignacy powrócił do Lwowa, gdzie ponownie znalazł zatrudnienie u starego przyjaciela i pracodawcy, którego wsparcie pozwoliło mu na wyjazd do Krakowa i Wiednia. Poza codziennymi obowiązkami Łukasiewicz prowadził na zapleczu apteki badania nad destylacją nafty. Zlecił je sam pracodawca, korzystając z wiedzy naszego bohatera zdobytej na zachodnich uczelniach. Wtedy Łukasiewicz postanowił wymyślić, zaprojektować nową lampę. Taką, która właśnie nadawałaby się do spalania nowego paliwa. Zgodnie z jego pomysłem lwowski blacharz Adam Bratkowski wykonał pierwszą lampę naftową. W prowadzeniu eksperymentów pomagał mu inny asystent pracujący w aptece, Jan Zech. Jednym z najważniejszych owoców tej pracy było uzyskanie przez nich jasno-żółtego destylatu, który charakteryzował się słabym zapachem i brakiem większości związków żywicowych. Dla badaczy od razu stało się jasne, że osiągnęli sukces, chociaż nie byli na początku pewni, jak korzystać z otrzymanej substancji. Forma oleju skalnego przypominała sprowadzane z zagranicy preparaty, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Właściciel apteki, w której pracował Łukasiewicz, niezwykle ucieszył się na wieść o obiecującym odkryciu i momentalnie podjął próbę spieniężenia owoców pracy badaczy. Na tajemniczy i nie do końca opisany produkt nie było jednak zbyt wiele zamówień. To właśnie cierpliwość, której Łukasiewicz nauczył się, obserwując ruchy biznesowe swojego pracodawcy, okaże się kluczową cnotą w jego dalszej pracy. Ignacy z Zechem kontynuowali swoje badania. Z końcem roku 1852 udało im się jako pierwszym na świecie wydzielić z ropy naftę. Stosując metodę określaną jako frakcjonowaną destylację w temperaturze do 250 stopni Celsjusza, uzyskali preparat, który chemicy określaliby mianem pozbawiony lekkich frakcji. Oznacza to niemal całkowicie czystą naftę, którą dodatkowo oddzielili od pozostałych ciężkich substancji.
Jak wykorzystano pierwsze lampy? Odpowiedzi na to pytanie najlepiej udzielić przytaczając bardzo lubianą przez znawców losów Łukasiewicza historię. Wieczorem 31 lipca 1853 roku do apteki Piotra Mikolasza w Lwowie przybiegł pielęgniarz ze szpitala głównego. Koniecznie chciał widzieć się z Łukasiewiczem, który szczęśliwie przebywał jeszcze w laboratorium. Co się dzieje? Czego wam potrzeba? Potrzeba było światła. Jak się okazało, ów pielęgniarz wysłany został przez chirurga, który późną porą był bezradny w trakcie operacji. Nie można było czekać do rana. Pacjent nie przeżyłby nawet godziny. Łukasiewicz zapakował do skrzyń swoje lampy i udał się do szpitala. Sala operacyjna rozbłysła światłem z wynalazku Polaka. Doktor Zaorski przeprowadził skomplikowaną operację i wszystko skończyło się szczęśliwie. Chociaż żaden z uczestników zajścia nie wiedział o tym w tamtym momencie, tej nocy rozpoczęła się rewolucja. W ciągu najbliższych dni dyrekcja szpitala zażądała, aby we wszystkich salach zawieszono nowe oświetlenie. Lampy naftowe w kilka tygodni z obiektu badań w gabinecie Łukasiewicza stały się wynalazkiem co noc ratującym ludzkie życie. Część historyków twierdzi, że zakup 500 kg nafty przez Szpital Główny w Lwowie jest pierwszą transakcją w historii tego przemysłu. Łukasiewicz i Zech zgłosili swój wynalazek w austriackim urzędzie patentowym w Wiedniu. W ich tłumaczeniu, załączonym do wniosku patentowego, czytamy, że wynalazek, ropa naftowa, tak na drodze chemicznej oczyszczona, nadaje się do bezpośredniego użycia dla celów technicznych. Otrzymali wspólny patent chroniący ich własność intelektualną przez 2 lata. W tym momencie swojego życia Łukasiewicz całkowicie oddał się rozwojowi technologii związanej z naftą. W celach rozwijania infrastruktury i dalszych badań zapragnął przenieść się w miejsce, gdzie nafty było pod dostatkiem. I tak trafił do Gorlic. Rozpoczęły się w ten sposób badania nad przetwórstwem ropy naftowej. Witam Państwa w Gorlicach, mieście światła. Na ziemi, która prócz przyrodniczych i architektonicznych perełek kryje również inny skarb – czarne złoto, czyli ropę naftową. Już w XIX wieku krajobraz tych beskidzkich lasów przecięły setki wież wiertniczych, a Gorlice stały się kolebką przemysłu naftowego. To tutaj właśnie, ze względu na ten olej skalny, zamieszkał Ignacy Łukasiewicz, światowej sławy pionier nafciarstwa, farmaceuta i odkrywca, wynalazca pierwszej na świecie lampy naftowej, która już w 1854 roku rozświetliła skrzyżowanie ruchliwych traktów handlowych w Gorlicach. Gorlice przez cały czas właściwie były z ropą silnie związane, bo od najdawniejszych czasów, od kiedy tutaj ludzie mieszkali, podobnie zresztą jak na całym świecie, wszędzie gdzie pojawiały się naturalne wycieki tej substancji, ludzie ją wykorzystywali w takich celach przydomowych, gospodarczych. Nikt nigdy jej nie przetwarzał, w żaden sposób nie przerabiał. Wykorzystywano to, co naturalnie pojawiło się w tych wyciekach na powierzchni ziemi. Ewentualnie te zagłębienia delikatnie pogłębiano, żeby zebrać więcej surowca. Już w czasopismach, między innymi w krakowskim Czasie, w lutym w roku 1853 ukazał się artykuł mówiący o tym, że w miejscowości Siary, tuż przy granicy z Gorlicami, rozpoczęło się wydobycie ropy naftowej. Książę Stanisław Jabłonowski, właściciel Kobylanki, w CK Sądzie Górniczym w Wieliczce wystarał się o nadanie górnicze, czyli miał oficjalną zgodę, oficjalne prawo do wydobycia i w tak zwanym pustym lesie zaczyna kopać pierwsze kopanki. One są do głębokości 12 metrów, ale już dają zadowalający przyrost ropy naftowej. Rozpoczyna książę produkcję asfaltu, zakłada fabrykę do produkcji tego asfaltu. Te informacje docierają do Ignacego Łukasiewicza, który jeszcze wtedy mieszka w Lwowie. W Gorlicach tak naprawdę od zimy, czy od przełomu zimy roku 1853 i 54 zaczyna się ten świetny okres i jego życia zawodowego, aptekarskiego i życia prywatnego oraz tego poświęconego największej pasji, czyli otrzymaniu świetnego paliwa do lampy naftowej. Na zapleczu swojej kolejnej apteki zainstalował prymitywny kocioł, by w godzinach pracy prowadzić eksperymenty nad destylacją ropy. Nie wszystko szło po myśli Polaka. Pewnego dnia nastąpił wybuch kociołka z destylowaną przez jego asystenta substancją. Pożar ogarnął całe pomieszczenie, a sam asystent został poważnie ranny.
Był to tylko jeden z licznych wypadków, które wydarzyły się w pracowni w tym gorącym okresie. Łukasiewicz ani myślał zaprzestać swoich badań. Przeniósł się do innego budynku i kontynuował swoją pracę. Najważniejszą kwestią, którą zajął się Ignacy Łukasiewicz po przyjeździe do Gorlic, była praca nad lampą naftową oraz nad udoskonaleniem paliwa do niej, czyli tej nafty oświetleniowej. Nafta, którą spalano, czyli Ignacy Łukasiewicz ze współpracownikami zapalił we Lwowie, ta nafta oświetleniowa była dobrym paliwem, ale nie idealnym. Przy spalaniu wytwarzała bardzo nieprzyjemny zapach i dodatkowo kopciła. I miała jedną niebezpieczną cechę, miała benzynę, więc podczas spalania groziło to wybuchem. Tak więc w Gorlicach w roku 1854 Łukasiewicz dokonał dwóch przełomowych wynalazków, tych najważniejszych, najbardziej kluczowych. I jego nafta jest idealna do spalania w pomieszczeniach zamkniętych i lampa, w której jest spalana, jest świetnie do tego przystosowana. Wcześniej wykorzystywane lampy nie spełniały tych warunków, one nie były przystosowane do paliwa mineralnego, one były przystosowane do spalania oliwy czy oleju, czy do tłuszczu zwierzęcego, ale nie radziły sobie tak świetnie z naftą. Na przełomie 1853 i 1854 roku światło autorstwa Ignacego na stałe zawitało do Gorlic. Na skrzyżowaniu dróg do Sękowej i Wysowej rozbłysła pierwsza lampa naftowa, którą podziwiać możemy do dziś. Najważniejszym zabytkiem tego miasta jest kapliczka Jezusa Frasobliwego w dzielnicy Zawodzie, zlokalizowana dokładnie w miejscu, gdzie miało miejsce przełomowe wydarzenie, czyli zapalenie pierwszej w świecie ulicznej lampy naftowej. W 1854 roku na spotkanie z Ignacym Łukasiewiczem do Gorlic udaje się Tytus Trzecieski. Ten ziemianin pochodzący z Polanki został zachęcony przez miejscowych chłopów do tego, aby próbki ropy naftowej zawieźć do oceny tego wielkiego uczonego. Otóż w niedaleko leżącym Lesie Bobrzeckim znajdowało się olbrzymie źródło ropy naftowej. Miejsce to, popularnie nazywane Wrzanką bądź Wrzączką, charakteryzowało się właśnie bulgocącą, czarną, tłustą cieczą, która z głębin ziemi wydostawała się i tworzyła taki niesamowity widok. Otóż źródło tej ropy naftowej służyło miejscowej ludności w wieloraki sposób. Uważano, że ropa naftowa świetnie nadaje się zarówno do malowania okolicznych płotów, jak i do natłuszczania osi w wozach po to, aby nie skrzepiały, ale również ma olbrzymie znaczenie jako środek leczniczy. Spotkanie dwóch panów przyszło do historii. Ignacy Łukasiewicz miał przywitać Tytusa słowami: przywozisz pan ze sobą miliony. Tak poniekąd rzeczywiście się stało. Przemysł naftowy jest, jak określiliby to ekonomiści, bardzo kapitałochłonny. Oznacza to, że wymaga olbrzymich ilości pieniędzy na zakup maszyn wydobywających surowiec na przetwórstwo, cysterny, stacje paliw i całą armię personelu badawczego. Historia Łukasiewicza uczy nas, że było tak od samego początku. Nawet kiedy Ignacy nikogo nie zatrudniał i nie potrzebował sprzętu ani infrastruktury do dystrybucji, jego badania generowały olbrzymie koszty. Nie pomagały także regularne pożary, urazy i inwestycje w projekty, które po prostu nie zadziałały. W roku 1854 pojawiła się jednak szansa na to, aby raz na zawsze zakończyć obawy wynalazcy. Ignacy poznał wtedy Tytusa Trzecieskiego, który namówił go do założenia kopalni w Bóbrce. Było to o tyle kuszące, że wioska ta należała do przyjaciela Trzecieskiego, niejakiego Karola Klobassy. Tym samym rozpoczęła funkcjonowanie spółka Łukasiewicz-Trzecieski. Pojawili się pierwsi inwestorzy i niedługo później bardzo poważni klienci, których zainteresowała przebadana i produkowana przez partnerów nafta. Pierwszą partię nafty i smarów mineralnych zakupiła Północna Kolej Austriacka. To trochę tak, jakby obecnie waszym pierwszym klientem na rozwiązanie technologiczne był Microsoft albo Google. Olbrzymi transport, w sumie ponad 15 000 kg materiałów, wyruszył z Podkarpacia, a zadowoleni wspólnicy cały zysk zainwestowali w rozwój spółki. Ignacy Łukasiewicz, zachęcony przez Tytusa Trzecieskiego do przeprowadzki w okolice Bóbrki, wpierw zamieszkał w dworze Tytusa Trzecieskiego w Polance, a później przeprowadził się do Jasła,
po to, aby ostatecznie od Karola Klobasy odkupić ziemię w Chorkówce i tam wybudować swój dwór, w którym wspólnie z małżonką zamieszkał. Właściciel Bóbrki, Karol Klobasa-Zręcki, początkowo nie był zainteresowany udziałem w spółce, która miałaby na celu stworzenie kopalni ropy naftowej. Niemniej wydał pozwolenie, aby Trzecieski wspólnie z Łukasiewiczem mogli te pierwsze roboty górnicze w Bóbrce prowadzić i ropę naftową wydobywać. Wszystko potoczyło się z wielkim rozmachem. Ignacy powoływał do życia kolejne rafinerie. Po tej ulaszowickiej powstała rafineria w Polance, a następnie w Chorkówce. Cała ropa naftowa wydobywana na kopalni w Bóbrce była transportowana wpierw beczkami i wozami, zaprzęgami końskimi do Chorkówki, a później dalej już po przerobieniu w rafinerii poszczególne produkty, z których oczywiście największe znaczenie miała nafta, rozchodziły się niemal na wszystkie ziemie ówczesnego zaboru austriackiego. Ignacy zbierał liczne pochwały i nagrody, a lista stałych klientów, dostawców i współpracowników robiła się coraz dłuższa. Pod koniec lat 50. XIX wieku do Łukasiewicza zgłosili się bracia, którzy na swojej ziemi dokopali się sporych pokładów ropy. Po zweryfikowaniu prawdziwości tej informacji wynalazca nawiązał z nimi współpracę. Tak powstała kolejna spółka – Łukasiewicz i bracia Zielińscy. Z tego interesu niewiele jednak wyszło. Jak w biografii poświęconej życiu Ignacego pisze Stanisław Brzozowski, Łukasiewicz chciał swym wynalazkiem i umysłem służyć ludzkości. Bracia Zielińscy, nastawieni jedynie na krótkoterminowe zyski, nie byli zadowoleni z poczynań naukowca. Zawartą pomiędzy stronami umowę unieważniono. Poczynione inwestycje oznaczały konieczność przeprowadzki Ignacego Łukasiewicza do Jasła. Od początku promował się wśród lokalnego biznesu i społeczności na wystawach. Prezentował kolejne produkty swojego autorstwa, ten flagowy, czyli ropę naftową, ale także pulę bardziej dostosowanych do potrzeb indywidualnych klientów. Mieszkańcy Podkarpacia szczególnie docenili oleje do smarowania osi i zabezpieczania dachów i płotów przed gniciem, asfalt na podłogi w budynkach gospodarczych oraz gudrynę do wyrobu świec. Ignacy Łukasiewicz konsekwentnie dawał się poznać jako osoba bezinteresowna, posiadająca dobre serce. Mimo wielkiego sukcesu odniesionego jeszcze za życia, na żadnym etapie nie wydawał się być typem chciwca, osoby niewrażliwej na ludzką krzywdę czy też skupionej na sobie. Przeciwnie, gromadzone środki przeznaczał na wsparcie lokalnej społeczności, dbał o swoje dobre imię i chętnie podkreślał przywiązanie do Podkarpacia. W Chorkówce z odłożonych pieniędzy otworzył szkołę wiejską. Opłacał tam kadrę nauczycielską i remonty budynku. Inwestycje w edukację młodzieży poczynił także w Bóbrce i wielu innych miejscowościach w okolicy, stawiając i wyposażając do spółki z Karolem Zręckim wiele szkół technicznych i zawodowych. Próbując zwalczyć pastwiących się nad chłopami z Podkarpacia lichwiarzy i oszustów, Łukasiewicz zorganizował system kas gminnych udzielających chłopom bezprocentowych, krótkoterminowych pożyczek spłacanych w drobnych, cotygodniowych ratach. Były to pożyczki przewidziane na zakup dobrych koni, narzędzi lub wozów, mających w perspektywie czasowej wesprzeć gospodarkę regionu. W swojej kopalni w Bóbrce zorganizował w 1866 roku pierwszą w Galicji robotniczą kasę bracką. W zamian za odprowadzanie 3% wypracowanych zarobków w formie podatku, robotnik kopalni otrzymywał darmowe leczenie i lekarstwa na wypadek choroby. Wisienką na torcie było gwarantowane 20 centów dziennie chorobowego, a w razie śmierci ufundowanie pogrzebu i zapomoga dla rodziny. Należy podkreślić, że ta kopalnia jeszcze pod innym względem była niesamowitym przedsiębiorstwem. Dzisiaj byśmy nazwali działalność Ignacego Łukasiewicza odpowiedzialnym biznesem, bo już w latach 60. na bobrzeckiej kopalni powstały kasy brackie i kasy zapomogowe. Były to tak naprawdę zalążki opieki socjalnej, która oficjalnie w Europie pojawiła się dopiero w latach 70. XIX wieku. Sposób funkcjonowania tej kopalni był na tyle niezwykły, iż nawet mówi się, że przedstawiciele samego Johna Rockefellera przyjechali tutaj,
aby zapoznać się z metodami pracy polskich górników. Mówiło się, że drogi w powiecie krośnieńskim są brukowane guldenami Łukasiewicza i faktycznie coś w tym prawdy było, bo Ignacy zachęcał okolicznych ludzi do inwestowania w swoje gospodarstwa. Był wielkim orędownikiem zmian, tak aby te biedne wioski galicyjskie nabrały nowego wymiaru, nowego wyglądu. W czasach młodzieńczych był wielkim patriotą, uważał, że może swoim rodakom pomóc poprzez spowodowanie wybuchu powstania. Jako dorosły człowiek był pozytywistą. Uważał, że praca u podstaw jest tą wartością największą, że dając ludziom zatrudnienie, tak naprawdę zmienia ich życie. Ignacy Łukasiewicz, pomimo iż wyjechał z miasta nad rzeką Ropą, cały czas do niego wracał. Czy wracał sentymentalnie wspomnieniami, dzięki swojemu przyjacielowi, który po nim przejął aptekę i z nim współpracował jeszcze tutaj w Gorlicach, Walerym Rogawskim, ale wiedział, że Gorlice jako miejsce, gdzie rozpoczęło się wydobycie, bardzo silny mają wpływ na to, co dzieje się w tej branży. Zaproponował w roku 1872, żeby właśnie tutaj w Gorlicach zrobić pierwszy zjazd naftowców, czyli ludzi związanych z rodzącą się branżą wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej, i faktycznie taki zjazd miał miejsce. Z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza w roku 1877 również w Gorlicach powstało Krajowe Towarzystwo Naftowe, czyli to była pierwsza na świecie instytucja, która zrzeszała tych górników i pracowników, którzy właśnie związani byli z ropą naftową. Co ciekawe, są dokumenty poświadczające to, że Ignacy Łukasiewicz często był proszony na ojca chrzestnego nowonarodzonych Gorliczan. Wiele osób, znając to jego dobre serce, kojarząc go tutaj z tej działalności właśnie takiej pomocowej w naszym mieście, chciało, żeby był ojcem chrzestnym dzieci, które przyjmowały chrzest w naszym gorlickim kościele. To wszystko sprawiło, że kiedy 7 stycznia 1882 roku Ignacy zmarł na ostre zapalenie płuc, w jego pożegnaniu wzięło udział ponad 4000 ludzi, którzy spontanicznie wyszli na ulicę, oddając hołd zmarłemu. Ukraińcy, Żydzi, Polacy, chłopi, mieszczanie i robotnicy. Wszyscy razem żegnali wielkiego wynalazcę, który umarł w przeciągu 2 tygodni od pierwszych objawów choroby. Ignacy umiera mając 60 lat w 1882 roku. Tak naprawdę nic nieznaczące przeziębienie przekształca się w ciężkie zapalenie płuc i nie ma dla niego ratunku. Pogrzeb tego wielkiego wizjonera jest wielkim wydarzeniem dla całej okolicy. Kilka tysięcy osób postanowiło pożegnać tego wielkiego dobroczyńcę. Nazywano go ojcem Ignacym, jako nigdy nikomu nie odmówił swej pomocy, a nawet kiedy próbowano zarzucić mu pewną rozrzutność, uważał, że woli 99 niepotrzebującym dać pieniądze, niż jednego pozostającego w potrzebie opuścić. Taki był z jednej strony romantyk, z drugiej strony twardo po ziemi stąpający pozytywista. Oczywiście można powiedzieć, że lampy naftowe dzisiaj nie mają już tak wielkiego znaczenia i ten wynalazek Ignacego Łukasiewicza wcale nie zmienił oblicza świata, ale pamiętajmy, że Łukasiewicz to nie tylko wynalazca, to nie tylko autor lampy naftowej, to przede wszystkim twórca przemysłu naftowego. I tutaj jego wynalazek zupełnie zmienił i zrewolucjonizował świat. Cały rozwój przemysłu naftowego i w zasadzie to, że ropę naftową nadal wydobywa się, a w zasadzie można powiedzieć, że jest chyba jednym z ważniejszych surowców, który poniekąd kieruje losami całego świata, można właśnie przypisać roli Ignacego Łukasiewicza i jego XIX-wiecznemu wynalazkowi. Przemawiający po śmierci wynalazcy działacz społeczny, polityk, współpracownik Łukasiewicza miał podsumować jego żywot słowami: wielu było świetniejszych, głośniejszych ludzi od niego, ale o cnotliwszego trudno.